z nad Pina Colady zapraszam Was serdecznie na vloga podróżniczego tutaj w Meksyku. Pokażę Wam, jak spędziłam swój pierwszy raz w sumie w Meksyku w hotelu All Inclusive w Puerto Vallarta. Także zapraszam serdecznie na ten odcinek pełen palm, słońca i wody. Będę brała prysznic z widokiem. Ja pierdzielę, ale piękny. Jest super. Czuję się jak w raju. Idziemy sobie na dobre taco. Wszystko rusza strasznie. Mnóstwo pierdół. Nie ma to jak świeży kokos. Przyjdę sobie tutaj rano na jogę. Tymczasem takie widoczki. Idziemy tutaj do tego baru, dają drineczki, ponoć jest tu magiczny zachód słońca wieczorami i widok
na ocean. Plaża, kokosy na palmie. Pięknie. Drineczek zamówiony, zaraz go odbieram. O proszę, już gotowy jest drineczek. Mojito. Piękny zachód słońca. Nagrałabym go, ale naprawdę kamera nie odda tego piękna. Ludzie się zebrali, żeby oglądać zachód słońca. A to moje. Nie widziałam jeszcze palm od czasu COVID-u, nie licząc Miami, ale Miami to Stany, więc to prawie jak nie wakacje. Pierwszy raz jestem na wakacjach takich, że mogę sobie faktycznie pooglądać palmy, posłuchać innego języka niż angielski, pojeść lokalne jedzenie, zobaczyć jak mieszkają tubylcy. Mój pierwszy raz w Meksyku. Pierwszy wieczór i pierwsza wtopa, bo nie wpuszczają do knajpy bez maski. A mój facet zapomniał maski, także idzie znowu do pokoju, żeby wziąć sobie tą maskę. Jesus, tylko żeby przejść ten odcinek po prostu od wejścia do stolika, bo przecież później i tak w knajpie na kolację ściąga się maskę. No ale już trudno. Chociaż sobie widoki pooglądamy, co? Jak czekamy na tego mojego. Przy tym stawiku tam jest takie koło ratunkowe i się w sumie zastanawialiśmy, czy tam ludzie wchodzą czasem po pijaku i pływają. Bo faktycznie to, co mnie zaskoczyło, to, co mnie dziwi w ogóle w takim życiu all inclusive, jest to, że te drinki są za darmo. A, Iberostar się nazywa, czyli tu gwiazda. Właśnie tak się nazywa ten hotel. Też podziwialiśmy, jak bardzo błyszczący jest ten marmur tutaj na podłodze. Bardzo tutaj utrzymują porządek, hotel 4-gwiazdkowy, także wszystko jest tak, jak być powinno. Cześć, witajcie z raju. Jestem po pierwszej nocy. Super, bo mają tutaj takie łóżko king size, to się nazywa. Największe po prostu łóżko z możliwych. Także nic się nigdzie nie dotyka. Jest po prostu w dwójkę się idealnie śpi. Można się wywalić, rozgwiazdę zrobić na pół łóżka. Idę właśnie na poranną jogę. I mamy w ogóle dużo dzisiaj planów, jakaś później zumba, jakiś masaż. W ogóle w takim hotelu all inclusive to szybko się nauczyłam, mianowicie już po pierwszej nocy, że mimo, że drinki są za darmo, to niekoniecznie chcę to wykorzystywać, bo obudziłam się niestety z bólem głowy. No trudno. Także dzisiaj troszkę mniej będę pić. Jeszcze wczoraj poszliśmy na taki ala show Broadway. Śpiewali piosenki ze wszystkich najbardziej
najbardziej znanych spektakli na Broadwayu. Było Wicked, było Mamma Mia, była Piękna i Bestia, Król Lew, wszystko było. Koty, także naprawdę fajnie się bawiliśmy i tam właśnie troszkę chyba za dużo jednak popiłam. Także dzisiaj jednak na spokojnie, delikatnie tylko sobie coś popiję, bo w sumie dużo mamy takich właśnie aktywności fizycznych zaplanowanych, żeby spędzić te wakacje, mimo że w all inclusive, to jednak mimo wszystko, żeby je spędzić bardziej aktywnie, żeby nie tylko siedzieć, leżeć plackiem, bo tak nie jest to właśnie forma moja ulubiona spędzania wolnego czasu, także myślę, może nawet wypożyczymy sobie później skutery wodne, może jakieś kajaki, pójdziemy na plażę, także myślę, że będzie to bardzo, bardzo fajny dzień i już się nie mogę doczekać. Pierwszy mój dzień tak oficjalnie, pierwszy dzień w Meksyku, póki co wrażenia super. A tutaj jestem pod światło, więc już nic nie widać. Kończę gadać i zapraszam na resztę odcinka. Ja i pani Palma zapraszają. Żebym Wam pokazała, jak wyglądają śniadanka w resorcie All Inclusive. Wybór jest dość spory. Coś dla mnie, bezglutenowy chlebek i muffinki. Czekam w kolejce na kawkę, bo też jest kawiarnia, też wszystko za darmo. Można sobie brać co się chce. Muffinki, kanapki. Super. Strefy spa na masaż. Wyjazd pełen relaksu. Pan mi właśnie robi pina coladę. Także jest godzina 13 i o godzinie 13 Polka w Ameryce, ale w Meksyku i z palmami i z pina coladą. Także tak wygląda początek po prostu mojego dnia. Zaczynamy od pina colady. Ja, martwa rybka tutaj z kolcami. Wow.
A tu kolejna. Kurczę, z jakiegoś powodu te rybki tutaj umierają. Poszliśmy na piękny spacer. Próbują odbijać kamień od wody i właśnie mnie facet teraz zabiera, żeby mi pokazać, jak to robić, bo ja nigdy się nie nauczyłam. A potrzebna jest właśnie tego typu woda, spokojna, nie fale. Zobaczymy, jak im tutaj idzie. O, odbiło się 3-4 razy, nieźle. Sęp przyleciał i je tą rybę, ale jaja. Nie będę podchodzić, żeby go nie wystraszyć. No ale ciekawe zjawisko, nie powiem. Tutaj jedna rybka, a tam kolejna. Dwie niedaleko siebie. Ciekawe czemu, zastanawiam się, czy coś jest nie tak z wodą, czy po prostu przypadek. Ale chyba wydaje mi się, że tam też kolejna rybka jest. Więc chyba to jednak nie przypadek. Coś tu musi być nie tak z wodą, nie wiem. Już sęp odleciał. Trzecia i czwarta ryba, słuchajcie, ale jaja. Czemu tak jest? Wow. No ciekawe. Nie wzięłam kamery, mam tylko komórkę, ale chciałam tak na szybko powiedzieć, że dostałam dużo w sumie zapytań. Jak tylko powiedziałam, że jadę do Meksyku, to kilka osób się mnie spytało, czy się nie boję, bo jest niebezpiecznie, bo jakieś gangi, czy nie gangi. I zagadałam tutaj do babeczki w hotelu, zapytałam, jak to jest. Powiedziała, że dosłownie to, co powiedziała, to powiedziała, że jest jeden główny gang, który stąd pochodzi i powiedziała: "You don't shit in your own bed". Czyli na swoim podwórku, jak jest tylko jeden gang, to nie ma zamieszania, bo nie walczą o teren. Powiedziała, że najgorzej jest w Cancun, bo tam dwa gangi właśnie o jedno, o jakby opozycję swoją, o ziemię walczą. A tutaj jest tylko jeden gang, nie ma z kim walczyć, dlatego tu jest akurat bezpiecznie, w Puerto Vallarta. Taka ciekawostka, aczkolwiek przyznam się szczerze, że jak wybierałam miejsce naszego wyjazdu, to nawet mi do głowy nie przyszło, że może być niebezpiecznie. Mam wrażenie, że świat jest po to, żeby po nim podróżować. Wiadomo, nie wybieramy się w żadne dżungle, nie wyjeżdżamy w miejsca, gdzie nie ma w ogóle turystów i gdzie sami lokalsi są. Jakoś nawet jak byłam w Bejrucie, powiem wam, byłam w Bejrucie w Libanie, to nie było wcale niebezpiecznie. Nie czułam się nigdy, żeby coś było niebezpieczne. Najbardziej nieprzyjemnie jakby w życiu czułam się w Bułgarii. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem blondynką, ale miałam wrażenie, że bardzo dużo ludzi jakby obserwuje mnie. Miałam wrażenie, że jestem cały czas obserwowana, także to nie było jakby fajne uczucie. Będziemy też 2 dni w Puerto Vallarta w innym hotelu, już nie w resorcie, i tam będziemy sobie chodzić. Także może jeszcze zmienię swoje zdanie, ale jak do tej pory, to absolutnie nie ma się czego bać w Meksyku. W dziurkach się zakopują kraby. O, uciekł mi i nie zdążyłam złapać. Ale tam w dziurce jest krab. Może wyjdzie. Wszystkie te dziurki mają kraby. Przeszliśmy 2 kilometry. Dochodzimy do tych tutaj palm. Nikogo nie ma, żywej duszy wokół. Pięknie. Tutaj mamy zgromadzenie sępów. Odlatuje jeden. Doszliśmy tutaj do jakiejś ala knajpki, ale nikogo nie ma. I tak chodzimy sobie sami po plaży. Co jak co, ale mnie w jednym miejscu się nie zamknie, więc taki resort spoko, ale nie minęły 24 godziny od naszego przyjazdu, a my już jesteśmy 3 km za resortem. Mimo że wszystko mamy na miejscu, to jednak jest ta chęć właśnie zwiedzania i patrzenia na inne też rzeczy, a nie tylko na to, co masz w hotelu. A jak wy macie? Lubicie siedzieć na tyłku na wakacjach, czy lubicie chodzić, zwiedzać i oglądać i poznawać życie lokalsów? Dajcie znać w komentarzach, bo zawsze jestem ciekawa, czy ja jestem ewenementem, wyjątkiem, czy faktycznie większość ludzi też tak ma, że nie może siedzieć
usiedzieć, że tak powiem. Także ta pandemia na początku była dla mnie bardzo ciężka, jak kazali siedzieć w domu. W związku z tym też pracowałam między innymi w szpitalu, bo no, musiałam wyjść z tego domu, a chciałam jednocześnie pomóc. Także dajcie znać, jak wy macie. Ciekawa jestem. Takie śmieszne stópki mam po chodzeniu po piasku. Tam dzieci się bawią. Czekamy na zachód słońca. Myślałam, że popsuła mi się kamera, dlatego dzisiaj cały dzień nagrywam telefonem, ale się okazało, że naprawiłam. YouTube pomógł mi naprawić kamerę. No i siadam na huśtawkę i będę się huśtać, a za chwilę idziemy coś pooglądać, jakieś show ma być niby. I będą drineczki. Chyba wydaje mi się, że ten odcinek będzie tylko o tych darmowych drineczkach w All Inclusive. No ale pierwszy raz w życiu jestem w All Inclusive, także trzeba korzystać. Zwłaszcza jako Polka, taki silny reprezent tutaj po prostu w Meksyku. Tym razem wzięłam mango margaritę, także zaraz spróbuję. Tak chciałam tylko powiedzieć, że mam takie trochę rozdwojenie jaźni teraz na tym wyjeździe, bo ja sobie tutaj imprezuję, plaża, drineczki, prawda, a w tym momencie na Ukrainie się wojna rozpoczęła, więc no takie rozdwojenie jaźni, bo boję się i o bliskich, boję się o Polskę, boję się o Ukrainę, więc to takie trochę no smutny wyjazd. Smutny wyjazd, bo chcę się cieszyć i cieszę się, bo jestem pierwszy raz na wakacjach, takich prawdziwych plażowych wakacjach od czasu pandemii, od czasu 2000 chyba nawet 17, bo wtedy byłam ostatni raz na takich wakacjach. Więc pierwsza od 5 lat praktycznie jestem na takich wakacjach, a moja głowa podpowiada mi, że jednak coś tam z tyłu jest jednak nie tak, że czymś trzeba się przejmować i w tym wypadku jest to po prostu przyszłość mojego kraju i naszych sąsiadów. Także zdrowie za Ukrainę. Mojito o smaku mango, bo tak mi zasmakowały, że teraz będę brała. Próbowałam też pina colady, nie mojito, margarita, przepraszam. Margarita o smaku mango. A próbowałam właśnie mojito, próbowałam sobie pina coladę, wzięłam sobie wódeczkę z kolą, ale naprawdę to po prostu ta margarita mango taka dobra jest, że zaraz przyjdzie tutaj pani i zamówimy sobie u niej drinki, albo po prostu tam bezpośrednio w tym barze w basenie. There she is. Hi, Polish lady. Polka of Mexico. Polka w Meksyku. Wczesny poranek. Hotel jeszcze śpi. Codziennie rano mają tutaj taki bootcamp, więc budzimy się po 7 rano, żeby pójść sobie i poćwiczyć trochę. Mimo że na wakacjach to trzeba jednak się ruszać i tak jak już wiecie, ja lubię spędzać raczej aktywnie moje wakacje. Nic, tylko ptaki. Ludzi jeszcze nie ma. Tutaj się szykujemy do naszych ćwiczeń. Będziemy ćwiczyć sobie tutaj pod takim daszkiem.
Generalnie bardzo przyjemne miejsce, bardzo ładny resort, zadbany. No ale też muszą o to dbać, skoro ludzie tyle pieniędzy na to wydają, także się nie dziwię. A tutaj mamy restaurację. Wczoraj tutaj przyszliśmy na steka, co zresztą widzieliście, możecie zobaczyć na wideo. Cześć ptaszku. He's trying to set free. You have him here because of other birds? To get the other birds away. Amazing. Godzina 8 rano. Jeszcze resort śpi sobie. I to jest nasz ostatni pełny dzień dzisiaj. Bo jutro jedziemy do miasta. Do Puerto Vallarta. Mamy tam inny hotel. I ten hotel, który mamy, jest na wzgórzu. Z basenem, z widokiem właśnie na miasto. Także myślę, że będzie genialnie tam też. A dlaczego Meksyk? Dlaczego tutaj? Otóż nigdy nie byłam w ogóle na takich wakacjach all inclusive, także pierwszy raz jestem w stanie spróbować, jak to jest. I dzięki temu, że mam przyjaciela, który jest przewodnikiem po USA i agentem podróży, zresztą znacie go z moich odcinków, bo często się pojawia na moim kanale, ma piękną, niesamowitą wiedzę, ale jest też piękną osobą, także zapraszam serdecznie Was do kontaktu, jeśli też szukacie jakichś właśnie tego typu wakacji all inclusive. Gabriel zna się na tym bardzo dobrze, wszystkie kraje karaibskie obsługuje, ma świetne oferty, zna wszystkie praktycznie hotele, wie kiedy, gdzie można jechać, żeby było ekonomicznie, żeby było ciepło, żeby było przyjemnie. Także naprawdę Was zapraszam na profil Gabrysia, można do niego pisać na Instagramie. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o reklamy dla Gabrysia i lecimy dalej z resztą odcinka z Meksyku. Mają ludzie talent. Wow! Jak byłam dzieckiem, uwielbiałam budować zamki. Czerwona flaga. Musieliśmy wyjść z wody. Za duże fale. He's fishing for something. Yeah, you got something! Yeah! Good job, buddy! Oh, it's holding the stone. It grabbed the stone. So funny. Słyszałam, że w ciągu ostatnich 10 lat 1/3 światowych raf koralowych umarła i właśnie jest taka ciemna w ten sposób. Co ciekawe, zdarza się tak, że coś po prostu dotknę i widzę, że się zaraz chowa jakby ta rafa cała. Żyjące po prostu stworzenia. Tutaj to będzie widać. O, jak się chowa, widzicie to? I schowała się całkowicie. Tutaj. O, schowała się. Niesamowite, piękna jest natura. Tutaj jakie kolory, o Boże, to taka piękna muszla. Coś jest żywego w tej muszli. Something is alive here in this mussel. Wow. Dobra, już nie przeszkadzam, ale tylko chciałam pokazać po prostu, jak tutaj piękna jest natura morska. Ale piękny zamek. Starają się zawsze zapewnić nam rozrywkę, w tym wypadku nazywają to cyrkiem.
not missing mariachi. We have one right here. Yeah. I have a... Dojechaliśmy do kolejnego hotelu. Ten już nie jest all inclusive, ale bardzo podobał nam się styl. Tak wygląda nasz drugi hotel. Dojechaliśmy. No powiem wam, że jest ciekawy. Jest na pewno inaczej niż w jakimkolwiek hotelu, w którym byłam. Sztuczne kaczuchy. A tu ponoć jest łazienka, że trzeba przesunąć ścianę. Faktycznie? O, faktycznie. Ale ja jestem w ścianie. Ależ nam dali piękny pokój z balkonem, z widokiem. Wow. Coś pięknego. Yeah. Yeah. Beautiful. Stabilizes like Oh, nice. for like walking. Będę brała prysznic z widokiem. Ja pierdzielę, ale piękne. Przepięknie, słuchajcie, wow. O wiele ładniejszy pokój niż ten poprzedni. Te okna w hotelu w ogóle nie mają szyby. Także nie wiem, co tu się dzieje, jak tutaj pada. No ale jest przepięknie. Taki żyrandol. Dużo remontów, nawet mówili nam przy rezerwowaniu, że jest dużo remontów. A to dlatego, że był ponoć jakaś straszna wichura była tutaj w zeszłym roku. W ogóle mosty się zawaliły i tak dalej. Tutaj macie całe miasto, góry. A my idziemy właśnie do basenu, który jest na samej górze. Pięknie. A więc taka sytuacja, że mam basen
i miasto. Wzgórze. Coś pięknego. Ja! To jest drugi basen tego hotelu, a tutaj na górze jest jacuzzi. Zaraz tam sobie pójdziemy, tylko czekamy na drineczki, chcemy jakąś margeritę sobie tam wziąć. I będzie tutaj widok na właśnie całe miasto. No i tu jacuzzi z bliska. Wskakujemy do jacuzzi i będzie taki widok. Czekamy na zachód słońca. I tutaj taki tymczasowy most, bo prawdziwy most, który tu mieli, podczas burzy się zepsuł. Jakaś tutaj była burza straszna w zeszłym roku. Wow. Wszystko rusza strasznie. Wow. I tutaj taka mała wysepka ze sklepikami. Słyszycie tą naturę? Pięknie. Jedno mówi fuck Trump and his wall, a drugie obok mówi I love Trump. Absurd. Whatever you want. Something for everybody's preference. Yep. Właśnie wyszliśmy z takiego markeciku tutaj, gdzie sprzedają właśnie tego typu bibeloty. Tylko co chwilę zaczepiają, żeby coś kupić. To nie nagrywałam, stwierdziłam, dobra. Fajnie, bo tutaj siedzą sobie w basenie, a widok mają taki na ocean. Mnóstwo też jest ptaków, cały czas ktoś tu śpiewa. Dużo rzeczy sprzedają na ulicy. Takie te turystyczne miejsce, takie typowe właśnie plażowe miejsce na spacer. Tutaj też fajny hotel, ale ten nasz hotel jest zarąbisty, bo jest wyjątkowy, nie jest taki oczywisty. Ale piękne mozaiki tutaj są. Kolorowo. Ten tutaj też bardzo ładny hotel. Piękne mozaiki. Wow. Schodki tutaj. Ale bym sobie tak polatała, ale chyba czasu nie mamy, bo mamy tu zipline wykupione. To też będzie przygoda zresztą. Najlepsza tequila tutaj.
Mój facet chce taką kupić i przywieźć do Stanów. Czyż to nie raj? Moje mojito, woda i menu. Piękne jedzonko przyszło. Rybka dnia z warzywami i ryżem. Tequila wystrzelona prosto z pistoletu. Ale mięcho. Niby wyjechałam z Nowego Jorku, ale tak naprawdę wyjechałam. A u nas i 40. 40. nie ma to jak świeży kokos. Ciężkie to bydle. Także 3 kg waży co najmniej. Jest super. Czuję się jak w raju. Tak zwany flea market, czyli duperele pierdółki. I właśnie minął nam zachód słońca. Zasiedzieliśmy się w jacuzzi. Tu pełno turystów. Thank you. Meksykańska uliczka o 10 wieczorem. Przyszliśmy do francuskiej knajpki na takie pyszne jedzenie. Wiem, że jesteśmy w Meksyku, ale francuskie jedzenie też można od czasu do czasu spróbować, zwłaszcza w takim miejscu. Mają tutaj kuchnię zaraz naprzeciwko nas, także widać co gotują.
wczesny poranek, jestem w miejscu, które się nazywa Vallarta Adventures i idziemy na różne przygody. Będziemy prowadzić quada, będziemy latać w tunelu powietrznym, będziemy na zipline jechać, tyrolce, także będzie ciekawie. Jesteśmy trochę zmęczeni, bo musieliśmy wstać o 6 rano, żeby tutaj dojechać. Wziąć rano taksówkę, to też było w sumie dosyć stresujące, bo Ubery nie działają tutaj. To też przy okazji od razu tip z mojej strony, wskazówka, nie ufajcie Uberom, bo niestety, ale nie ma ich dużo w tym miasteczku Puerto Vallarta, także musieliśmy wziąć zwykłą taksówkę. Elektrykiem w tym mieście chyba nie jest łatwe. Coś niesamowitego, nie widziałam jeszcze takiego czegoś. A tu koledzy już troszkę za dużo jednak wypili. Żółte taksówki jak w Nowym Jorku. A ja tutaj idę obczaić menu tej knajpy, bo ponoć są świetne margarity, ale też jestem głodna. Te mozaiki tutaj też są piękne. Bardzo mi się to podoba. I tak się idzie. Love Judy. Bardzo ładne. I też jest dużo straganów przy ulicy z takimi właśnie różnymi pierdółkami. Bardzo dużo rzeczy mają politycznych, typu właśnie jakieś koszulki upolitycznione o Trumpie czy o Bidenie. Dużo pierdół, jak to w każdym tego typu miejscu. Widzicie, tutaj tam Trump jest, nie wiem, czy było widać, no ale właśnie tego typu rzeczy. I siedzą tutaj godzinami, całymi dniami i opychają te rzeczy turystom. W sumie jakbym miała trochę jeszcze meksykańskich pieniążków, to coś bym sobie kupiła na pamiątkę, ale już mi się skończyły, mam same dolary, więc chyba nawet się nie opłaca wymieniać. Mnóstwo pierdół. A w oddali morze i palmy. Tutaj na tym wyjeździe było tak około 30 stopni codziennie, bo to niby jest zima, ale dla mnie to i tak ciepło, bo wiadomo, że w Nowym Jorku jest jeszcze teraz bardziej zimno, jest początek marca, także w Nowym Jorku jest jakieś 10 stopni i tak ciepło jak na marzec, powiem Wam. Natomiast tutaj miałam codziennie taką solidną 30, więc super. Ostatni wieczór tutaj w Meksyku i jesteśmy w olbrzymiej kolejce na tacos. Chyba muszą być dobre, bo czeka z 20 osób, żeby zjeść sobie taco. A jeszcze nie mieliśmy taco, bo byliśmy w hotelu All Inclusive i tam nie było takiego typowego meksykańskiego żarcia, a to nam polecono i widać zresztą po kolejce, że chyba warto. Także czekamy i idziemy sobie na dobre taco. Tak szybko wsunął, że prawie nie zdążyłam nakręcić, ale tak wyglądają te takie genialne tacosy.
na żywo przygotowywuje mi moje salsy. Najpierw było guacamole, a teraz taka pikantniejsza salsa. Moja margarita, o kurde. Już się kończę pakować i wyjeżdżamy sobie z Meksyku. Powiem Wam, że to jest na pewno niezapomniany wyjazd. Najbardziej to chyba właśnie ta przygoda tutaj. Jak ktoś z Was jedzie do Puerto Vallarta, to koniecznie trzeba zrobić te zipline. Ja to wszystko otaguję, bo no coś pięknego, coś niesamowitego. Była lina, po której trzeba było przejść z jednego drzewa na drugie, trzymając się jeszcze jednej liny. I moja mina po prostu mówi wszystko. Nigdy w życiu się aż tak nie bałam. To była masakra. Ale też z drugiej strony to było super, bo można swój własny, walczyć ze swoim strachem, to wszystko siedzi Ci tak naprawdę w głowie. Do tego skakanie jak Tarzan na takiej linie, gdzie jest 50 metrów w dół. That was great. That was scary. Do tego przejechanie się quadem, do tego właśnie ten Superman, który zaraz na końcu odcinka pokażę Wam. Także to był naprawdę taki highlight naszego wyjazdu. No i oczywiście mnóstwo jedzenia i picia. Moja wątroba ma już dosyć na pewno tego wyjazdu. Do tego świeże owoce, bardzo soczyste, bardzo pyszne. Także zdecydowanie polecam Meksyk. Nigdy nie miałam tak, że czułam się tutaj jakoś niebezpiecznie albo że coś mi groziło. No oprócz tych wszystkich zipline, gdzie myślałam, że po prostu umrę. No, także dziękuję bardzo serdecznie za spędzenie ze mną czasu, za obejrzenie tego długiego odcinka i w kolejnych odcinkach już widzimy się z powrotem w Nowym Jorku. Teraz już będzie trochę cieplej, także będę mogła nagrywać na zewnątrz. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do Meksyku. Uważam, że naprawdę warto. I pamiętajcie, że jak chcecie się tutaj wybierać do Meksyku, to skontaktujcie się z Gabrielem, który właśnie zorganizował nam tutaj te noclegi i rozrywki. Na razie, pa! Love you. Ale tak! O kurde! Wow!